Tam jest jakaś kuna. Widzicie? Chodzimy właśnie na farmę kawy, tutaj w Salento, pod Salento, i pokażemy Wam, jak to tu wygląda. Nie jest to zwykła plantacja kawy, taką jaką można zwiedzić wszędzie tutaj, bo tutaj się skupiają bardziej na łączeniu roślin kawy z innymi roślinami, z tym, żeby to wszystko było samowystarczalne, dobrze funkcjonujące z naturą i nie takie po prostu kawa dla biznesu, ale kawa dla przeżycia, ale także dla dobra przyrody w okolicy. Wygląda farma, dom, w którym mieszka właściciel tego miejsca, budynek, w którym przygotowuje się kawę. Tutaj już na środku mamy pierwszą roślinę kawy, taką jednak bardziej tutaj dla ozdoby postawioną. Tak ona wygląda. Zaraz Wam opowiem więcej o tym, o samych roślinach, z czym to się je. Find a lot of sugar. When you take the bean and you taste it, you can perceive the sweetness inside. This one is not really common. Kind of strange. Smaczne. Tak jak powiedziałem, tutaj wszystko na tej farmie jest naturalne i ma swoje zadanie i rośliny, które się tu znajdują, to nie jest tylko kawa, ale także inne rzeczy potrzebne do przeżycia. Tutaj na przykład widzicie miętę, jeden z gatunków mięty, który tu rośnie, służy do przygotowywania różnych lekarstw podstawowego użytku. Także tutaj jest ta mięta. Tutaj jest taka już trochę umierająca, znana nam bardzo z Polski w innej formie krzaka, melisa. To jest też taki kwiat, z którego się przygotowuje lekarstwa, a także nawet to dziwaczne drzewo. Wchodząc na samą plantację, tu widzimy jeszcze kilka bananów, które sobie rosną, czy bananowców, które sobie rosną między krzakami kawy, i właśnie dochodzimy do samej plantacji kawy. Jak widać, jak widzicie, tutaj wszędzie dookoła też są drzewa, które, tak jak mówił właściciel tej farmy, są potrzebne do tego, żeby utrzymywać tutaj zdrowie ekosystemu. Mimo że z ekonomicznego punktu widzenia nie są takie bardzo korzystne wcale, tak? To nie jest tak, że dzięki temu, że tutaj są drzewa, to będzie wszystko wydajniejsze, ale wciąż jakby to będzie zgodne z naturą i to jest chyba fajne, to się liczy i na pewno wciąż będzie dostarczać dość nasion kawy.
życie kawy trwa 20 parę lat, takiej uprawnej, potem się ją ścina, sadzi nową, w międzyczasie ją się też ścina kilka razy, ale tak naprawdę ja nie będę wam tego wszystkiego mówił, bo żebyście to dowiedzieli się, to musicie przyjechać do Kolumbii i zobaczyć to na własne oczy, tak jakby przeżyć to samemu. Myślę, że to będzie fajniej niż usłyszeć o tym z YouTube czy z innego źródła. Więc kawa rośnie cały rok, można ją zbierać cały rok, ale ma tylko 2 momenty, kiedy się ją zbiera rzeczywiście intensywnie. Tutaj na tej farmie jest produkowana ichniejsza kawa nie na eksport, tylko do własnej produkcji. Sprzedają ją tutaj, bo w ten sposób są w stanie zarobić rzeczywiście na kawie. To jest trochę skomplikowana sytuacja ekonomiczna, której może zaraz więcej, ale najpierw zobaczmy samą kawę, jak to wygląda. Bardzo ciekawa roślina, tutaj uprawiana w Kolumbii. Kilka lat temu miała duży problem z grzybem, który zjadł prawie wszystkie rośliny w tym kraju. Przez to powstała instytucja, która ratowała tą roślinę i tam jest jakaś kuna. Widzicie? To nie kuna, to jakieś inne zwierzę. Ale fajne. Mam nadzieję, że było widać na nagraniu. To są właśnie plusy tego, że to jest tak naturalnie uprawiane wszystko. Innym tego plusem jest to, że, czy plusem, no fajną rzeczą na pewno, moim zdaniem, jest to, że to nie jest taka sucha gleba, jak zobaczymy na farmach dzisiaj na całym świecie roślin monokultur, które uprawiają jedną roślinę na jednym terenie. Tutaj jest ściółka, po prostu zwykła ściółka, taka jak w lesie są różne rośliny, z drzew spadają liście, które użyźniają tą glebę i czynią ją no po prostu lepszą dla wszystkiego, co tu żyje, no, dla roślin, dla zwierząt, dla całej flory i fauny. Dobra, wracając, bo kuna nam przeszkodziła. Tutaj te wszystkie rośliny wyginęły praktycznie. Zaraz znajdę gdzieś tu jest. To jest tradycyjne drzewo kawy, które oni tu uprawiali kiedyś, zanim zaatakowały je grzyby. Ona tutaj, jak widać zresztą na tych liściach, jest taka trochę podumarła. Oni je skrzyżowali z czymś, co było z Indonezji bodajże, czy gdzieś. I uzyskali w ten sposób taką niską kawę, która sobie dobrze radzi z grzybem, pleśnią. It seems, but you can try it. Yeah. Take care. What's that game in America they play? Pinata. Pinata, yeah. Piñata. Pinata, pinata. Is there a technique for it or just It's useful, but also you can break the branch with that part of the stick, and you can break it. But it's a bit complicated because it's really tall. Yeah. But when we open it, we find this. Don't bite it, just eat like the white part. A tak się nazywa miejsce, w którym my jesteśmy. Bardzo serdecznie polecam, super ludzie. Ziomeczek, który oprowadza, jest młodym człowiekiem,
w moim wieku mniej więcej, który się tym właśnie zajmuje. Tym jest w kawie jest ekspertem, wielkim pasjonatem. I gdybyście kiedyś byli w Salento, to polecam sprawdzić to miejsce. Tu jest bardziej indywidualnie niż w innych miejscach, takich najbardziej znanych, jak na przykład to El Ocaso, gdzie wszyscy chodzą, gdzie jak dla mnie to wszystko jest trochę zbyt skomercjalizowane. Tam też oczywiście się mówi o tym aspekcie środowiskowym, ale wygląda to moim zdaniem bardziej na pokaz niż rzeczywiście jest tutaj realizowane. Tak więc polecam miejsce o nazwie El Recuerdo bardzo serdecznie. No i to jest właśnie to, co wam chciałem pokazać. Ja się teraz delektuję pysznym espresso, a wam naprawdę polecam sprawdzanie tematu permakultury, takich kwestii właśnie, a także picie dobrej kawy. Ta kolumbijska moim zdaniem jest wyborna. I gdybyście kiedyś chcieli przyjechać tu gdzieś do Salento czy w te okolice, to naprawdę jeszcze raz polecam to miejsce. Mogę was jakoś spróbować połączyć z nim przez internet, przez Facebooka czy coś takiego. No i tak, wszystkiego dobrego.